już kolejnego dnia. Okazało się, że jest jeszcze inna zmiana planów, jak to w transporcie bywa, a w Schwertransporcie to już całkiem. Mianowicie zostawiam swoje autko na parkingu w Niemczech. Właśnie pilot mnie wyprzedził, tyle co wyprzedził mnie pilot właśnie, do którego się wpakowuję. Biorę swoje najpotrzebniejsze rzeczy, czyli pościel, kuchenkę, jakieś tam rzeczy podstawowe do gotowania, bo na moje auto akurat nie ma roboty w przyszłym tygodniu i siadam na auto kolegi, który idzie na urlop. Także w przyszłym tygodniu jedziemy czteroośką i jedziemy na Austrię. Jaki ładunek nie wiem, ale wiem, że od nas chłopaki na chwytakach wożą rury, czyli domyślam się, że to będzie jakiś windpark, ale czy to będzie śmigło, czy to będzie jakiś rotor, nie wiem, ale domyślam się, że to będzie windpark. Także teraz właśnie już minęłam korek w Magdeburgu, jest piątek, zbliża się godzina 12, ja musiałam minąć tą stację, zawracam się i teraz muszę zostawić auto w kierunku właśnie domu. Także zajedziemy, wypakuję się i jazda z busem. Jazda busem z pilotem, ale to jeszcze nie koniec, bo pilota odwożę do domu. Pilot mieszka gdzieś tam w okolicach Lipska. To jest niemiecki pilot, więc jego zostawię, odwiozę go do domu i biorę auto. Zjeżdżam sobie autkiem na bazę. Tak zrobimy. Także gaz. To jest śmieszne, wiecie co? Bo patrzę, wyjechałam z wyjechałam z korka, patrzę w lusterko, pilot, bo on ma charakterystyczne naklejenie. Patrzę, mój pilot, no to idealnie się zjechaliśmy. Ja, wo willst du? Willst du auf Schwerpass oder willst du Normalparkplatz? Vielleicht hier? Schwerpass nein. Normalplatz. Normalplatz, ich gucke schnell mal, wa? Okay, weil hier ist ein Platz, aber vielleicht, wenn Sie kommen mit dem Flieger oder andere Schwertransport, es ist ein Problem. Ja, ich gucke, ich suche dir einen Platz. Danke. Tu by można było stanąć, ale właśnie będzie szedł jakiś transport auto, mam tutaj przez cały tydzień stać, to nie wiadomo. Iwona, komm! Okej, ich komme. Hast du zwei Platz oder eins? Iwona, hier hast du eine ganz große Lücke, 2 Stück gleich. Oh, perfekt. Ich probiere erst einen Platz und wir gucken. Alles klar, so machen wir das. O, tu chłopaki od nas stoją. Żeby możliwie auto jednak przez tydzień ma stać, to tak, żeby możliwie mało miejsca zajmowało, ale też tak, żeby mi ktoś nikt lusterka nie porwał. Und, ist es okay? Ist okay so, Iwona. No, myślę, że teraz będzie ok i auto bezpieczne. Od razu sobie lusterko złożę. A i nie będę zajmować jednego miejsca. Cześć!
Okay, Sven, ich brauche 50 Minuten. 15. Oh, alles klar, ich warte. Dobra, to teraz pakowanko. Dobra. Pilot właśnie wysiadł. Zobaczmy, jak to w ogóle stąd wyjechać. Kajo je. W ogóle gdzie to się włącza? Ach, tu jest. Zepsuję mu. Wyciągnę mu. Tego. Do domu. Mamy iść do pracy, tylko jeszcze muszę zmienić, wiecie co? Muszę zmienić tryb na osobówkę. O, tu jest. Za każdym razem mogłam znowu jechać manualem, to mam z tym na samochód. Się zastanawiam, czy ja tym potrafię jeszcze jechać. No to 430 jest do bazy. Jest kawę właśnie. Tutaj taka jadę biedna. Sobie kawę wróciła. Ja jak zawsze do trasy przygotowana. Tu mam herbatę. Tu mam nawet obiad. Trzeba widzieć, co wstawiam w plecaku. A, bieg. Stop sagen. Wiecie co? Dziś na prolocie jest to bardzo cwana. Mam jedzonko. Robiłam sobie przed wyjazdem. Więc żyjemy. Więc mam w sobie taki lunchik. Jak zwykle moje indyjskie jedzonko z ryżem basmati, no i tym razem sałata. Jak ja uwielbiam ostre indyjskie jedzenie. No dobra, pojedzone. Takie lekkie jedzenie, co raz mogę jechać dalej w drogę. Lecimy. Ja wszystko przemyślę, co tu trzeba zrobić, żeby też ruszyć tą maszynę. No nie 4, tylko 2.
wąsem, takie włosy kręcone. Albo Czech, albo Polak, albo Ślązak. Nic do tego nie mam, tylko to taka cecha charakterystyczna. Przestawić kierownicę trochę na dół, ale gdzieś pewnie tam trzeba dołem sięgnąć, a już wcześniej jazdy tego nie będę robić. Ja po prostu jestem przyzwyczajona do Volvo, że można sobie kierownicę położyć na kolanach. Tak, jak się tylko chce. A to tylko Mercedes. Uwaga, oto właśnie wjeżdżamy do Polski. Dostaję dosyć dużo wiadomości z zapytaniami o tym, jak wygląda teraz przekraczanie granic. To jest przejście Zgorzelec. O, jakaś kontrola osobowa. Kontrola osobowa, kontrola? Whatever. No, w każdym razie widzicie, to jest Zgorzelec, ja sobie jadę busem. Nie ciężarówką, a busem. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Teraz chyba w Polsce cały czas trwa jeszcze lockdown. Ten taki twardy, powiedzmy. Aczkolwiek nawet nie wiem. Widzicie, ktoś stroi staż po prawej. No i tyle. To była zatoczka do kontroli. Także wszystko jest po standardzie. Nie ma nic innego niż zawsze jest. Bez stresu się wjeżdża do Polski osobówką. No dobra, ja widać, że mój bus jest busem pracującym, ale osobówki widzę też sobie normalnie przekraczały. Ciężarówki też. Po prostu standardowy dzień na granicy. Jak przed pandemią. To raz, a dwa, powiem wam, że dzisiaj coś się działo. Chyba nie wiem, w Berlinie chyba pewnie pani Angela miała jakieś spotkanie, bo jechałam jeszcze właśnie do Magdeburga. To mijałam dwie kolumny, ewidentnie rządowe, ewidentnie z kimś ważnym. Czarne BMW, chyba z 10 motocyklistów z przodu, eskortujących na niebieskich światłach, kilku z tyłu. I pół godziny później kolejna takie powtórka w stronę Berlina i widzę, że dzisiaj strasznie dużo policji w ogóle jest na drodze. Dużo fotoradarów, no ale powiedzmy, że fotoradary to norma, to takie mobilne postawiane. Ale widzę co zjazd, praktycznie jakaś osobówka po cywilu zaglądająca w lusterko, co tam, nie? Także coś to się dzisiaj ciekawego działo. W końcu dzisiaj piątek, może jakaś impreza. No ale impreza nie impreza, żeby dojechać na imprezę, to pierwsze trzeba dojechać na bazę.
No i jak to mówią, szczęśliwie dojechaliśmy. Zbieramy się ze wszystkim. A, jedynka. O, ale fajnie się moje rzeczy, prezenty. Dobra, trzeba to przepakować teraz. Chodź ta pany i panew. Jak słyszycie, Skoda startuje. Kluczyki. Wiadomo, że w zimie sobie włączam wcześniej wybastkę w Skodzie aplikacją w telefonie zdalnie. To jest godzinę wcześniej, żebym przyjechała do takiej cieplusieńkiej Skody. Dzisiaj nie ma źle na bazie, chociaż nie, na sobie 3 stopnie, więc to mogłam sobie włączyć, ale jakoś to mi się nie wydawało, że będzie zimno. I sobie nie włączyłam, ale tak czy tak sobie teraz jeszcze włączę, bo zanim jeszcze zdam papiery, porzucam do skrzynki, to zawsze jest 5 minut, to zawsze te 5 minut, które już silnik się będzie grzał, bo to jest mokre webasto. Zawsze to nie będzie na takim zimnym wystartowane, bo do autostrady blisko. A ja to muszę zawsze obydwa skrzydła bramy otworzyć. Patrzcie, jakie autka ładne stoją, jakie one są. Patrzcie, jakie piękne tu autka stoją. Jakie one są wszystkie piękne. I naczepki. Śliczniutkie. A to nie, to na to gum. Dobra. Cały tydzień marzyłam o tym budynie i w końcu za 5. razem udało mi się też nagrać, skoro widzicie. Budyń z wiórkami kokosowymi. I teraz tylko nie wiem, czy na górę dać czekoladę, czy dać owoce, na przykład jakieś takie borówki ze słoika. Nie, chcę, żeby to się roztopiło. O tak. Więcej czekolady. Muszę złamać. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Dawaj, więcej czekolady. Czekolady, więcej czekolady. Dawaj do środka. Patrzcie, co tu się stało. Tego mi było potrzeba. Ale ja nie chcę panu mówić. To są nowe rzeczy, takie kanał na żywo.